Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku sytuacja niebywała. 27 rozmów z autorami i autorkami filmów w konkursie krótkometrażowym, 27 filmów w konkursie. A dzisiaj moim gościem jest Sebastian Łach, reżyser filmu Cztery filiżanki kawy lub trzy. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Myślę, że dla części widzów i osób oglądających to nasze spotkanie to jest niespodzianka, bo oto Sebastian Łach, znany aktor, którego niejednokrotnie widzieliśmy w Gdyni w konkursie filmowym, robi film. I to jest dla mnie ja już tutaj mam pytanie. Z jakiej to potrzeby się wzięło? Czy brakowało Ci historii w polskim kinie, więc stwierdziłeś, że będziesz opowiadał je sam? Cóż to jest za historia? Ja jestem zafascynowana w ogóle tym motywem, że jesteś reżyserem. No to bardzo mi jest miło i cieszy mnie to. Wiesz co, no to jest trochę tak jak mówisz, czyli to jest sytuacja dotycząca jakiegoś tego poszerzenia twórczości, że czujesz, że potrzebujesz czegoś więcej niż tylko aktorstwo. I jakby no wiadomo, że reżyseria daje taką możliwość jakby bardziej czegoś brak rzeczy i jakby ten świat, można powiedzieć, bardziej kreuje. Jako aktor też ma się takie możliwości, ale miałem taką potrzebę, bo też jakby też i napisałem ten scenariusz do tego filmu, jakby zająłem się taką stroną też wizualną tego, oczywiście Adam Palenta robił zdjęcia, więc jakby, ale to robiliśmy wspólnie, więc jest to taka potrzeba też opowiedzenia trochę o świecie jakby przez swoją głowę. Nie zawsze ma się taką możliwość jako aktor, nie? Że czasami tylko coś robisz, nie masz wpływu na montaż, nie masz wpływu na to, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj postanowiłem mieć na to wpływ i zrobić film. Tak to wygląda. Czyli trochę jest to o kontroli właściwie, bo kiedy przychodzisz na plan jako aktor, to wiesz, co masz robić. Czasem niektórzy reżyserzy są otwarci na proponowanie, ale często to jest właśnie odtąd dotąd. Dziękuję bardzo. Ja akurat, wiesz, mam to szczęście, że pracuję z takimi reżyserami, którzy są jakby bardzo otwarci i jakby też i nawet oczekują, czy no może oczekują to jest złe słowo, ale chętni są na taką współpracę, że rozmawiamy o tym, że wychodzi jakaś trzecia jakość, czyli ja coś proponuję, reżyser coś proponuje i po prostu razem coś fajnego tworzymy, tak choćby z Kubą Czekajem, tak mieliśmy, jak pracowaliśmy razem. I to jest jakby super, natomiast to wiesz, jakby oczywiście kontrola to jest coś w tym, w kontroli, ale bardziej to jest taka chęć opowiedzenia jakby o świecie, używając do tego medium, jakim jest film, jakby przez siebie i tak od początku do końca. Oczywiście to są plusy i minusy, ponieważ jako aktor nie masz tak dużej odpowiedzialności, jako reżyser masz jednak tą ogromną odpowiedzialność, zwłaszcza też, że ja byłem też producentem swojego filmu, więc ta odpowiedzialność była w ogóle z każdej strony. I jakby jeszcze też to był film jakby można powiedzieć właśnie przeze mnie produkowany, czyli musiałem się dogadać ze wszystkimi, którzy robili dla mnie pracę, a mówiłem, że no nie bardzo mam na to jakieś takie środki super, no, żeby to wyglądało. No więc dużo takiej wspólnej pomocy przyjacielskiej, jakiegoś takiego kolektywu przyjacielskiego i tak dalej. To było wspaniałe oczywiście. To też zwróciło moją uwagę, że ten film jest niejako zrealizowany poza systemem, czyli właściwie wszystko jest po stronie twórcy. Dopytam o to, bo to jest zawsze interesujące. Czy ty nie chciałeś, czy nie próbowałeś, czy jak to tutaj było z tym filmem? Wiesz co, to się wiąże z tym, że jeśli ja po prostu miałem taką chęć zrobienia filmu i pomyślałem sobie, że najlepiej będzie zrobić to po kolei, czyli po prostu zrobić krótki film, bo będę w stanie go zrobić. I teraz ten krótki film, przez to, że ja nie miałem takiego wymogu, że w szkole musisz zrobić film, bo nie byłem w szkole i tak dalej, mówię na reżyserii, no to jakby to musiałem to jakoś pomyśleć o tym, jak ja mogę to zrobić, więc stwierdziłem, że znam sporo ludzi, którzy po prostu będą w stanie mi pomóc w tym moim przedsięwzięciu i wiedziałem, że nie chcę jakoś czekać długo. Ja napisałem scenariusz w zasadzie bardzo szybko, bo napisałem go w zasadzie, jakoś tak się złożyło, że w nocy jakoś mi przyszedł ten pomysł i w nocy zacząłem go pisać i napisałem go w zasadzie przez noc albo w zasadzie przez kawałek nocy. I później jeszcze jakieś takie 4-5 dni z tym chodziłem, spotkałem się tam z dwójką przyjaciół, z którymi skonsultowałem ten scenariusz. Każdy z nich mi powiedział coś tam od siebie. Ja to czasami użyłem, czasami nie użyłem, ale generalnie po tym, powiedzmy, tygodniu
całego procesu pisania scenariusza, miałem skończony ten proces pisania i też wiedziałem, że ja to będę robił, więc nie musiałem mieć takiego, ani też nie musiałem z tego z nimi konsultować, w sensie producentem i tak dalej, i tak dalej. Więc wysłałem ludziom, z którymi chciałbym pracować, tam się podpytałem, kto by chciał i tak dalej, i tak dalej. I w ciągu 3 tygodni byłem już w zdjęciach, czyli w sumie pamiętam, to było tak jakoś, że ja z końcem września miałem napisany scenariusz, a 13 października był pierwszy dzień zdjęciowy albo 12. Więc jakby w sumie 2 tygodnie potem ja tak naprawdę się spotykałem z Adamem i przygotowaliśmy po prostu cały ten plan, jak to robić, gdzie, jakie lokacje i tak dalej. W międzyczasie moja koleżanka Patrycja Ryłko, która się zajmowała jakby taką stroną formalną, zajęła się po prostu tymi pozwoleniami wszystkimi typu Orlen, tam piekarnia, Iluzjon i tak dalej, bo to wymagało formalnych takich po prostu formalnej zgody na to, więc i to się działo równolegle, w międzyczasie ja się przygotowywałem, rozmawiałem po prostu z różnymi ludźmi na temat tego, jak ja to widzę i to był jakby bardzo fajny czas ten preprodukcyjny i potem same zdjęcia, mieliśmy 3 dni zdjęciowe i później była sytuacja taka, że jak to się skończyło, to później był jakiś taki problem, ponieważ jak robisz zdjęcia, to jesteś w stanie swoją energią zaangażować ludzi jakby pociągnąć za sobą swoją energią, po prostu jakimś takim, nie wiem, przygodą, jakąś taką. Natomiast później jest trudniej, bo po prostu sama postprodukcja, ci ludzie nie mają do tego dostępu i potem spotkanie z montażystą, spotkanie z reżyserem dźwięku i tak dalej, no to już było to trudniejsze, potem jeszcze jakieś efekty, kolor, korekcja i tak dalej, no to wymagało jakiegoś czasu i w gruncie rzeczy ten czas postprodukcyjny był dużo dłuższy niż ten preprodukcyjny. Tak wydaje mi się, że też jest chyba w takiej pełnej fabule, o ile się nie mylę, ale też to tak jest chyba rozłożone. Ale w ogóle brzmi to bardzo tak energicznie, że okej, jakby dosyć szybko się to wszystko wydarzyło. I ten entuzjazm drużyny, z którą pracowałeś, też wiadomo, że jest tutaj kluczowy, bo to chyba sami znajomi, z którymi się znasz i z filmów, i z życia prywatnego również, więc to... Tak, ale też wiesz, też ludzie, których po prostu cenię po prostu bardzo. To znaczy, to nie jest tak, że po prostu to robił ktoś, kto po prostu akurat przechodził, tylko to jakby, że tak powiem, mój wybór był taki, że chciałem pracować z ludźmi, których cenię i których cenię twórczość. To, co robią, uważam, że to jest jakby na najwyższym poziomie, więc tutaj nie mam żadnego, pewnie jakbym miał po prostu jakieś duże pieniądze, to mój wybór by był taki sam, to nie miało to żadnego znaczenia w tym przypadku, bo akurat to są ludzie, z którymi chciałbym pracować też w przyszłości. No, jasne. W tym sensie. Muszę Cię zapytać o samą tę historię, bo jednak polskie krótkie metraże, tak to określę, często trzymają się takiej ścieżki realizmu i raczej mają takie historie, które są bardziej namacalne, że tak powiem, bardzo materialne. Bohater coś robi albo bohaterka, mamy od A do Z. Tutaj jest trochę inaczej, więc też chciałabym Cię zapytać o Twój pomysł na kino, bo to jest coś, co zupełnie gdzieś się odkleja od rzeczy, które ja oglądam i które też, nazwijmy to po imieniu, w konkursie dochodzą do głosu, bo albo jest kino gatunkowe, albo bardzo realistyczne, a tutaj mamy coś tak totalnie, no jedyne słowo, które mi przychodzi, to nie jest ocenne, tylko bardzo pozytywne, to jest słowo dziwne. Więc opowiedz trochę o tych Twoich poszukiwaniach właściwie twórczych, które Cię zaprowadziły do takiej historii, bo te obrazy, które ja mam przed oczami, no chyba na długo ze mną zostaną. Ta skapująca kawa, no to są po prostu jakieś absolutnie niesamowite wizje, więc chciałabym, żebyś trochę mi tutaj o tym pomyśle na kino swoje opowiedział. Wiesz co, no ja jakoś tak poszedłem za tym, co mam w głowie, czyli jakby nie blokowałem się przez to, że nie miałem żadnych wymogów takich z zewnątrz, czyli jakby mogłem pójść jakby rzeczywiście za jakąś taką wyobraźnią, za tymi obrazami, o których mówisz, które mi przychodziły do głowy. Na przykład ta scena z kawą ona mi nie przyszła od razu, ona mi przyszła, pamiętam, leżałem na kanapie i po prostu tak jakoś myślałem o tym scenariuszu i nagle mi przyszedł taki obraz, bo w początkowej wersji to się kończyło na tym, że po prostu my widzimy tą kulkę, ona się objawia i po prostu jest koniec, ale coś jakoś myślałem, brakowało mi czegoś takiego, co byłoby jakimś takim elementem, nie wiem, jakby tego, że rzeczywiście
jakby to sformułowanie, czy jakby to bycie sobą, można powiedzieć, to bycie sobą się jakby będzie miało swoje konsekwencje w postaci właśnie tego, że żyję tak jak chcę ostatecznie, jakby w zgodzie z jakimś takim swoją fantazją, nie? Z jakimś takim. No i przyszło mi na przykład ten obraz do głowy, ale ja się nie zastanawiałem, wiesz, po prostu. W ogóle pomysł się zaczął od tego właśnie, że się pojawia jakaś taka kulka i pojawił mi się taki od razu takie zapytanie, które miałem w głowie, to pamiętam jakiś pierwszy tekst, który mi przyszedł do głowy, jak ja się teraz będę witać w związku z tym, że mam po prostu jakąś narość na ręce. No i oczywiście można powiedzieć, że jest to dosyć abstrakcyjne w momencie, kiedy traktujemy to jako, nie wiem, jakąś przypadłość. Natomiast jeśli zobaczymy to jakoś metaforycznie, no to się robi już jakaś sprawa, nie? Jakby ja w to poszedłem. I później jakby dawałem tylko, po prostu szedłem tylko za swoją głową, nie? Po prostu puściłem jakby, że tak powiem, te moje wodze fantazji i to mnie dotąd doprowadziło. Ja nawet nie wiedziałem, gdzie to mnie prowadzi ostatecznie. Wiesz, to jest coś takiego, że oglądałem taką rozmowę, bo mi się bardzo spodobał film, oglądałem to na Nowych Horyzontach Nicolasa Peredy Faunę. Nie wiem, czy znasz jego twórczość. Nie znam tego filmu. To jest w ogóle świetny taki reżyser kanadyjsko, można powiedzieć meksykański. I on robi filmy, pracuje z tymi samymi aktorami generalnie, wymyśla takie historie, one są dosyć proste, ale dziwne. W jakichś takich też są przesunięciach, bo masz jakąś taką rzeczywistość, ale na przykład, że nie wiem, masz w filmie, że furtka jest cały czas zamknięta i z uporem maniaka wszyscy ją zamykają, nie? I teraz możesz zwrócić na to uwagę, a możesz nie zwrócić na to uwagę. Jeśli zwracasz na to uwagę, to się robi jakieś przesunięcie. I on opowiadał też, i robi się oczywiście, biorąc pod uwagę to, że to się dzieje w Meksyku, robi się jakiś kontekst, prawda? A propos tego zamykania furtki, czyli tego niebezpieczeństwa, które jest w Meksyku, jakby tej przestępczości i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, że on nie ma takich założeń na początku, że to się robi coś takiego, że on jakby uwalnia głowę, idzie za intuicją i u mnie jest trochę, znaczy jest podobnie, że on uwalnia głowę, idzie za intuicją i po prostu nagle okazuje się, że potem mu mówią, o czym on zrobił film, nie? I że po prostu te konteksty się po prostu pojawiają, wiesz, bo ja już też rozmawiałem, wiesz, zarówno z twoimi kolegami, dziennikarzami, krytykami i tak dalej, i po prostu każdy miał inną jakąś historię i też tam różni z zagranicy też, czy selekcjonerzy też mi pisali na przykład maile i to na przykład było fantastyczne, bo po prostu te rozwiązania i o czym jest film były po prostu tak różne i bardzo mi się też podobało to, że były porównania raczej nie do filmów, a raczej do literatury, czyli nie wiem, do Kereta, do Cortázara, do jakichś takich literackich, już nie pamiętam, ale no sporo tego było i to mi się jakoś tak bardzo podobało, bo ja rzeczywiście nie miałem żadnych referencji, ani żadnych takich inspiracji, wiesz, że zrobię sobie film w klimacie kogoś tam, nie? Tylko wiadomo, że nasiąkamy po prostu bardzo silnie wszystkim, co oglądamy, nie wiem, z kim się spotykamy, jaki mamy background taki zawodowy i tak dalej. To jest oczywiste. Natomiast no, ja bym chciał jakby iść właśnie w tą stronę, ale nie to, że ja zrobię następny taki film, tylko po prostu jakby w tą stronę, czyli że przyglądam się temu, co mi przychodzi do głowy i staram się to jakoś eksplorować. No to tak. No i to jest super, że my się możemy na te wycieczki z twoją głową zabrać, bo dla mnie to była naprawdę przedziwna podróż, niby taka, no właśnie, cały czas to jedno słowo dziwna z takimi serduszkami wokół mi się w głowie pojawia, ale to była naprawdę przyjemna sprawa. Więc chciałam cię jeszcze na koniec zapytać o jedną rzecz, bo ty też zajmowałeś się i scenografią, i kostiumami w tym filmie, czyli bardziej ta kontrola jest właściwie, znowu kontrola, wracamy do tego słowa, jest po twojej stronie i zastanawiam się, czy będziesz tak pracował, że chcesz mieć wpływ właściwie tak autorsko na całość tego świata przedstawionego. Czekam też na moment, kiedy powiesz, dobra, to w następnym zdjęcia też robię sam, bo zagrałeś też tutaj, więc ciekawa jestem, jak na to patrzysz. Ja też nie miałem, jakby, wiesz, nie miałem takiego uczucia, bo tam, wiesz, wystąpiłem też, ale to nie było moim celem w ogóle, też na początku w ogóle myślałem o kimś innym, po prostu to wynikało z uproszczenia, żeby to było prościej po prostu, żeby już nie prosić aktora w zasadzie do epizodu i tak dalej, więc stwierdziłem, że to sam zrobię i
też jakby po jednym dublu robiłem tych ujęć, w których ja jestem, więc jakby nie skupiałem się na tym. Natomiast nie, oczywiście, wiesz co, nie mam takiego jakiegoś, takiej podniety, żeby sam wszystko robić. Myślę, że są ludzie, którzy to robią po prostu dużo lepiej i po prostu też można sobie ściągnąć bardzo dużo po prostu jakichś obowiązków i oddać te pola. I po prostu to wynikało, wiesz, jakby krótko mówiąc z budżetu i też jakby czasu, bo jeśli zapraszasz kogoś do współpracy, a nie znasz kogoś jakoś tak bardzo dobrze, no to też musisz spędzić z nim czas po prostu jakiś, żeby po prostu znaleźć wspólny język. W przypadku scenografii to w ogóle nie jest jakby moje pole tutaj, nie będę tu zdradzał różnych rzeczy, ale to było najprostsze. Natomiast jeśli chodzi o kostiumy, też to było najprostsze, bo po prostu w zasadzie jest jedna bohaterka tak naprawdę i jeden kostium. Można powiedzieć, że zatrudnianie też kostiumografa do tego jest jakby w tym przypadku takiego małego filmu, jakby produkowanego, wiesz, jakby za swoje pieniądze i tak dalej, jakby zbędne. Natomiast jak myślę przyszłościowo, to na pewno chciałbym pracować, wiesz, i z kostiumografem, i ze scenografem, czy w ogóle z kimś takim, co się nazywa właśnie production design. Bo to jest bardzo ważne, jakby bo jakby dla mnie też właśnie bardzo ważne jest to, co widać w kadrze. Jakby to ja nie mam takie rozłożenie, wiesz, bo są reżyserzy, którzy bardzo zwracają uwagę, bardzo są skupieni na aktorze. Ja też jestem skupiony na aktorze, ale może przez to, że sam jestem aktorem, to może nie powiem, że bardziej mnie interesuje, ale równie mnie interesuje po prostu estetyka, to jaki jest kadr, jak to jest skadrowane, jakie są kolory i tak dalej, i tak dalej. Może dlatego, że właśnie to jest coś, z czym nie miałem jakoś tak bardzo dużo do czynienia. To może tu mnie to jakoś wciąga, to właśnie ten obraz, to medium obraz. To medium obraz. Trzymam zatem kciuki za kolejne filmy i dziękuję za ten, bo to naprawdę była niesamowita, dziwna, podkreślam, przygoda z dużym wykrzyknikiem i wielkim serduszkiem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia przy następnej okazji również. I powodzenia w ramach konkursu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.